Kochani, dzisiaj chciałabym porozmawiać o bardzo ważnym, myślę, temacie dla osób, które przeszły pewną taką cięższą drogę, taki jakiś etap, w którym ten początek miały niełatwy. Mówię tutaj o takim trudniejszym domu, w którym zabrakło miłości i ciepła. I dzisiaj chcę porozmawiać o ranie odrzucenia z mojej perspektywy, jak ja to widzę, co dla mnie jest tą raną odrzucenia, jak ona się przejawia, kiedy ona jest aktywna w życiu takim naszym dojrzałym, może nawet nie tylko dojrzałym, ale też i podczas młodzieńczych lat. Młodości, takiej młodości wieku też dojrzewania. I fajnie sobie to uświadomić i zobaczyć, co to jest i skąd to pochodzi. To oczywiście są moje doświadczenia i moja perspektywa. Zatem zacznę od tego. Dla mnie rana odrzucenia to jest takie uczucie wewnątrz nas, które prowadzi do stałych lęków o coś. To są lęki związane na przykład, nie wiem, w relacji, załóżmy, w relacji na przykład mamy obraz jakiejś zdrady. Nie mamy zaufania do partnera. Ten lęk odrzucenia to jest ciągła kontrola. To jest brak wiary w swoje możliwości. To jest ja nic nie potrafię, ja nic nie umiem, jestem nieważna. Rana odrzucenia pojawia się najczęściej wtedy, kiedy ktoś albo coś z zewnątrz jest jakby przeciwko nam i my tak na to patrzymy i my to tak widzimy, nie? Jakaś sytuacja nam nie sprzyja, jakaś relacja, albo w relacji komunikacja lub jakieś sytuacje są dla nas bardzo trudne do przyjęcia, nie? I no właśnie, ta rana odrzucenia to jest jeszcze taki brak zaufania do siebie, brak tej odwagi. Mam nadzieję, że mi się nie wywali. To jest brak takiej głębokiej wiary w to, że mi się uda, że ja coś potrafię, że jestem tutaj po to, aby tak jak każdy inny coś dać światu, tworzyć, przynieść swoje dary. Ja tych darów nie widzę. Tak może być z człowiekiem, który ma właśnie tą ranę odrzucenia. Lęk z wyjściem do świata, lęk z pójściem do ludzi i pokazania się z moimi talentami, z moimi właśnie rzeczami, bo nie wierzę w to, że to, co robię, jest też dobre, jest piękne i może dać wartość innym. Rana odrzucenia to jest nie poradzę sobie właśnie. Inni są ważniejsi. Mam dawać innym, mam poświęcać mój czas, jakby w relacji na przykład daję wszystko partnerowi, a nie umiem brać, albo nie umiem stawiać granic, bo w moim świecie kiedyś nie było granic. Nie mogę wyrażać swoich emocji, bo te emocje są takie karygodne. To jest wstyd w ogóle być złym, to jest w ogóle wstyd być smutnym, to jest w ogóle wstyd przeklnąć, to jest wstyd krzyczeć. Wszystko, co robię emocjonalnie, ma prawo zostać ukarane. Ma prawo być ukarane.
jestem nieważna. Rana odrzucenia też pojawia się, dla mnie nie ma czasu. Dla mnie nie ma czasu na czułość, na bliskość. Ja nie mogę oczekiwać tego czasu na tą bliskość, nie? Najlepiej, żebym była niewidoczna. Najlepiej, żeby mnie nie widziano, nie? Żeby nikt mnie nie widział, bo jak mnie zobaczy, to jeszcze będzie chciał mi coś dać, albo nie wiem, w jakiś sposób, jak mnie ktoś zobaczy i dostrzeże, to może się będzie ze mnie śmiał. Jakby okej, jesteś, bo jesteś, ale jakby cię nie było, to też okej. Jest takie przekonanie, nie? To jest też ujawnia się ta rana odrzucenia. Rana odrzucenia też jestem brzydka, brzydki, nic nie potrafię, moje ciało jest beznadziejne, jestem niezdrowy, niezdrowa, ciągłe negatywne myśli. Dla mnie też rana odrzucenia jest tym, no właśnie mam tak dużo niedoskonałości, że aż wstyd wyjść w ogóle do tego świata, nie? Że inni fajniej wyglądają, lepiej, porównywanie się ciągłe. I to jest wciąż ten sam program i myślę, nie wiem, po co tu jestem w ogóle. Po co ja tu przyszłam? Dlaczego? Inni przecież traktują mnie źle, bo to się odzwierciedla oczywiście też, to się wszystko odzwierciedla na zewnątrz. Czuję się odrzucana przez innych, bo sama tak o sobie myślę, bo sama tak wierzę, że tak jest. I zobaczcie, to wszystko z czego pochodzi. No jeśli przychodziłeś do domu ze szkoły, załóżmy, i twój rodzic nawet nie zauważył, że przyszedłeś. Nie zobaczył, nie przywitał się z tobą, nie porozmawiał, co tam w szkole, jak, co się wydarzyło. Nie zobaczył twoich emocji, twojego smutku, nie porozmawiał z tobą, bo miałeś na przykład gorszy dzień. Kiedy taka ważna rzecz dla kobiet, kiedy pierwsza miesiączka przyszła, mama nie porozmawiała, co to jest, czym to jest, jak sobie poradzić z tym bólem. Kiedy nie było czasu na ciebie, nie? Żeby spędzić tylko z tobą czas, porozmawiać. Dobrze, może były takie sytuacje czasem, ale to zabieganie rodziców, to ładowanie tylko czasu w dom, zarabianie pieniędzy na przykład, albo w ogóle emocjonalnie, będąc pogubionym samym ze sobą, skupianie się tylko na sobie, na swoich potrzebach, brakach. To wszystko odzwierciedlał ten rodzic na to dziecko. Nie mówił mu, że jest piękne, że jest dobre, że potrafi wytworzyć wszystko, że wierzy w niego. Zabrakło tych słów na przykład, nie? Albo było bite, szarpane za każdym razem, kiedy wyrażało swoje emocje, kiedy było tak bardzo bite, że były na ciele jakieś ślady tego bicia, kiedy zmuszano do czegoś, krytykowano, kazano robić coś, bo tak kazał ten rodzic, nie? Kiedy okłamywał, mówił jedno, robił drugie. Kiedy chcieliśmy iść w coś robić, bo coś nas miało rozwijać, miało dać nam szczęście, to nam zabraniano. Trzymano nas w więzieniu pod kloszem, mówiono nam, jak mamy postępować ciągle. Kazano nam wspierać, nie wiem, załóżmy jest rodzina pijąca i mama mówi, żeby iść zobaczyć, co tam tata robi, nie? Jakby oddawano odpowiedzialność dziecku za jego właśnie, za to, żeby jakby mama czy tata miał potrzebę, żeby sprawdzać jakiegoś rodzica, może w ten sposób. I
całą uwagę, kiedy rodzic skierował tylko na siebie, na swoje problemy, że sobie z czymś nie radzi, że jest mu ciężko emocjonalnie, jeszcze krzyczał do tego i tak dalej, to my staliśmy się niewidzialni, niepotrzebni. Kiedy rodzic zostawiał nas babci, cioci, komukolwiek, siostrze, bratu, a sam gdzieś wychodził i jechał i zostawiał, nie mówiąc ani słowa, kiedy wróci, nie wytłumaczył temu dziecku, kiedy będzie, nie dotrzymał słowa, kiedy już nawet powiedział, kiedy będzie, nie dotrzymał tego słowa, to dziecko czuje się nieważne. I tam powstaje ten ból i ta rana. Ja jestem nieważny, nieważna. Mama albo tata mnie nie kocha. Kiedy tata odchodzi i zostawia to dziecko, może czuć to dziecko, że to przeze mnie. Może czuć, że to ja to zrobiłem, nie? Albo kiedy rodzice się kłócą, to przeze mnie. To przeze mnie i moje rodzeństwo na przykład, nie? Albo byłem tak zły, byłem tak zła, byłem tak niedobrym człowiekiem, że na przykład mama gdzieś zniknęła nagle, albo tata gdzieś zniknął nagle, albo właśnie bił mnie, że byłem tak złym człowiekiem. I karmimy się tym rok, 2, 3, a nie mówię już o tym, że nie zostały zaspokojone pierwsze potrzeby te macierzyńskie, że mama trzymała przy piersi, karmiła, dawała, mówiła czułe słowa, poświęcała ten czas, nawet kiedy jej było trudno, to poświęcała ten czas temu dziecku, była z nim, wstawała w nocy, przebierała, była blisko właśnie. Kiedy ono tylko chwilkę zapłakało, to było blisko, nie mówiła, och, przewinąłem cię, nakarmiłem, a ty cały czas płaczesz, o co ci chodzi, nie? Jakby, bo dziecko zaczyna się czuć ciężarem. Ono, jak jest maleńkie, dorośli myślą, że ono nie rozumie i że ono nie czuje. I że ono jest głupie, ono jeszcze nie wie, o co chodzi. Tylko kiedy ono dorośnie, ono widzi, co się z nim działo i jak było traktowane. I potem padają słowa w dorosłym życiu. Mama mnie kochała, ale nie tylko w dorosłym życiu, bo jako dziecko już możemy powiedzieć, kiedy mama zostawia to dziecko, bo musi się wyszaleć, wybawić na przykład, bo wcześniej to dziecko było, to dziecko małe może mówić, mama mnie kocha i ona po mnie wróci i żyć taką nadzieją, nie? W dorosłym życiu oczywiście będzie bardzo poturbowane. Zależy, jak długo to trwało, ale jak ciągle oddaje gdzieś potem jeszcze do przedszkola i jakichś takich różnych rzeczy, to po prostu to dziecko czuje się bardzo samotne, czuje się nieważne i tej ważności będzie szukało w relacjach i tej ważności będzie szukało w świecie zewnętrznym, w alkoholu, w narkotykach, we wszystkim, co może ukoić ból, dać mu ukoić tą ranę właśnie odrzucenia ciągłego i to dziecko, ono będzie cierpieć i będzie cały czas spotykało się w życiu z sytuacjami, bo jest tak zaprogramowane, jestem nieważny, jestem nieważna. I świat zewnętrzny będzie mu to wszystko odzwierciedlał. Jej. I no właśnie, jeszcze chcę zwrócić uwagę właśnie na te potrzeby pierwsze, takie miesięczne dziecko. Jestem za tym, aby ta mama była z tym dzieckiem jak najdłużej, kiedy ono jest małe. Aby tuliła, aby karmiła piersią, aby była skupiona na tym dziecku, nie na biznesie. Aby wymagała od partnera tego, żeby on zajął się ich finansami, aby to on zajął się tym bezpieczeństwem w domu, kiedy ona będzie tulić to maleństwo. Bo ono, według mnie, najbardziej potrzebuje matki przez pierwsze lata. Potrzebuje matki, ale też oczywiście i ojca.
To nie jest tak, że tylko tata ma iść zarabiać pieniądze, a mama ma tylko tulić i przytulać, bo ten tata też, on musi czuć od samego początku, od samego urodzenia, musi wspierać, czuć wspierać przede wszystkim tą mamę, nie zostawiać, nie uciekać. Jeśli emocjonalnie sobie nie radzisz, bo też tak mogło być w twoim życiu, że ty, mężczyzno, nie radzisz sobie ze swoimi emocjami, to idź do psychologa. Idź po wsparcie, abyś umiał opanować swoje emocje, abyś mógł być dla tej kobiety wsparciem, a ona dobrą matką dla tego dziecka, która otoczy opieką tego malucha. Ty zajmij się nią, jej dobrem, jej jak najlepszym dobrem, żeby ona się mogła wyspać, żeby ona mogła odpocząć też, kiedy dziecko śpi na przykład, aby mogła się do ciebie przytulić, aby mogła z tobą pobyć emocjonalnie bardzo blisko, zwierzyć ci się, powiedzieć o swoich bólach i uczuciach, które obecnie przeżywa. Mężczyzno, potrzebny jesteś. Ja wiem, co mówię. W moim życiu nie było mężczyzny i czuję, że sobie nie radzę z wieloma rzeczami. Zabrakło mi tego ojcowskiego wsparcia, tego męskiego wsparcia. Ja nie wiem, co to męskość. Ja wykształciłam swoją męskość na podstawie wujków, mężczyzn, którzy byli wokół mnie, sąsiadów, ale takiej męskości jako takiej nie znam. A to wpływa na to, że boimy się świata i życia i nie umiemy wyjść do tego świata, nie? Ale też chcę powiedzieć, że jak zabraknie tej mamy tego taty, a jak zabraknie tego taty, może tak powiem, tego taty w życiu, odejdzie, to ta mama jest i mamą, i tatą i niestety ta kobieta nie radzi. Nie radzi sobie ze swoimi emocjami, bo jest jej ciężko, bo wszystko jest na jej głowie, nie radzi sobie ze swoimi uczuciami, nie ma czasu czasem i wsparcia od innych, błądzi, gubi się, szuka siebie. Ale jeśli ty jesteś, facecie, stajesz do odpowiedzialności i zajmiesz się tą kobietą, jej tymi wszystkimi emocjami, nawet jeśli ona jest młoda i sobie jeszcze nie radzi emocjonalnie i jeszcze ciągnie ją gdzieś do świata, ale jak ty jesteś przy tych dzieciach, to ona ma szansę się poukładać wewnętrznie, to ona ma szansę poczuć się lepiej, popracować ze sobą i zwrócić uwagę na siebie tylko, nie? Abyście mogli tworzyć zdrową relację i zdrowy dom dla tych dzieci, nie? Jestem za tym też, żeby właśnie mama poświęcała tego czasu dużo, dawała tego czasu tyle, ile jest w stanie. Mówiła ciepłe, dobre słowa. Słyszała te emocje, wspierała dziecko w każdym jego momencie. Nawet jeśli zbroi coś, to zwróciła na to uwagę, że jest tylko dzieckiem i że to są jego doświadczenia, jego duszy, tego dziecka doświadczenia. I ono ma do tego prawo, nie? Ona musi doświadczyć, ono musi się też uczyć i rozwijać, tak jak ty kiedyś, nie? Zobaczcie, tych aspektów jest bardzo dużo, ale ta rana odrzucenia to jest właśnie na początku naszego życia. Ona się tworzy, a potem właśnie objawia się w relacji. Jest ta kontrola, jest brak zaufania w relacjach, jest, jak to się mówi, ta toksyczność, ta ciężkość, jest ciągłe lęki, stany depresyjne, brak wiary w siebie właśnie. Stoimy ze wszystkim. Nie rozwijamy się. Uwaga nasza jest skierowana cały czas na zewnątrz, bo tam szukamy. Nie widzimy, że mamy to w sobie, bo my nie wiemy tego, że mamy to w sobie. Bo nikt nam tego nie powiedział. A jak byliśmy dziećmi, to sami tego byśmy nie wytworzyli. To po prostu rodzic jest od tego, żeby to dał. To rodzic jest od tego, żeby to przekazał, żeby to dziecko mogło iść silne i mocne. Nawet kiedy, bo przyjdą dla tego dziecka różne kryzysowe sytuacje, różne trudności, bo to jest częścią naszego życia i rozwoju, to ono będzie miało to poczucie, że ono sobie poradzi za każdym razem.
Ja musiałam to wszystko w sobie odbudować na nowo. I poprzez właśnie, poprzez relacje, które wchodziłam, które się nie udawały, poprzez ludzi, którzy mnie krzywdzili w jakiś sposób, ale dawali też lekcje. Poprzez to, że cały czas chciałam tej uwagi na zewnątrz, nie? Ja jestem ważna, daj mi i cały czas chcemy brać, bo czujemy niedosyt, czujemy, że dzban jest pusty, a tam nie ma nic. Tam jest po prostu echo. I ta rana odrzucenia głęboka, ona będzie przejawiać się właśnie w trudzie życia, ze wstaniem, z kreowaniem różnych rzeczy, które są nasze. Bo nasza uwaga będzie albo skierowana na rodziców, bo rodzice też potrafią tak uzależnić dzieci od siebie, że te dzieci po prostu nie idą własną drogą, tylko są skupione na rodzicach, na ich problemach, na ich zdrowiu, na ich jakichś jeszcze innych trudnościach, nie? Zamiast na sobie. No i co? I kółko się zamyka. Dopóki nie weźmiemy się za siebie w dorosłym życiu, nie pójdziemy na jakieś terapie, nie spotkamy się z odpowiednimi ludźmi, nie usłyszymy odpowiednie słowa, które nas nakierują na to życie właściwe, czyli pełne, które odbudują nas wewnątrz, które pokażą nam, jacy jesteśmy ważni, jacy jesteśmy piękni i jacy jesteśmy cudowni. Którzy pokażą nam, jakie mamy talenty, dosłownie pokażą, powiedzą, jakie mamy cudowne ciała, uwolnią nas od tych traum, którzy pomogą nam wejść w przeszłość, przypomnieć różne sytuacje poprzez różne techniki, poprzez różne doświadczenia, gdzie zobaczymy, co się wydarzyło, gdzie poprzez świadomość, pracę z ciałem, z emocjami możemy znowu złapać balans i wiarę w siebie. Poprzez tworzenie też fajnych rzeczy odzyskujemy tą wiarę w siebie, nie? A my powinniśmy to powinno się zadziać już za dzieciaka. Tam już się powinno to wszystko wydarzyć. My powinniśmy wyjść w dorosłe życie z taką odwagą i chęcią, z uśmiechem, z otwartością serca dla siebie, dla innych, tworzyć, działać i przeżywać i umieć sobie radzić w emocjach i w trudnościach. No właśnie, kochani, i ta rana odrzucenia, ona będzie się objawiać ciągłym spadkiem do góry i spadkiem w dół i wzbijaniem się w górę co chwila, dopóki to się nie ustabilizuje, nie? To będzie ciągła praca. Jeśli Ty jesteś świadomy i chcesz tą pracę, oczywiście możesz z tego wyjść. Od razu mówię, małymi krokami rób wszystko, aby z tego wyjść, aby ugruntować się ponownie w świecie i aby poczuć się, że jestem ważny, jestem ważna, że jestem cudowny, piękna, że mam w sobie dużo miłości i ciepła, że mogę wszystko osiągnąć, czego pragnę. Mogę mieć wszystko, pójść gdzie tylko zechcę i czuć miłość i wsparcie od innych, ale też czuć ją wewnątrz siebie, nie? Że wiemy, w którym momencie ktoś przekracza nasze granice. Wiemy, w którym momencie zostaliśmy skrzywdzeni, nie? Dotyczy to różnych nadużyć, gdzie ktoś przekracza nas, nie? My to już wiemy wtedy. Zatem, jeśli jesteś teraz w takim etapie, że nie szanuje Cię ktoś, czujesz się smutny, zahukany, nie masz motywacji, żeby wyjść do świata i robić swoje rzeczy, dobre rzeczy dla siebie, nie masz tej odwagi, to pracuj ze sobą, skup się tylko na sobie, zrób sobie przerwę od pracy, jeśli możesz, masz taką możliwość, albo pracuj minimalnie, aby móc skupić się, czytając książki, chodząc na jakieś spotkania, robić jakieś sesje, abyś mógł z powrotem wydobyć z siebie to wszystko dobre, co zostało kiedyś bardzo mocno zorane i gdzieś zostało Ci wmówione, że jesteś po prostu do niczego poprzez właśnie zachowania i sposób traktowania Ciebie przez innych, ale nie tylko rodziców, bo też edukacja, szkoła. Tam nauczyciele, ja kiedy chodziłam do szkoły, to pojawił się tylko jeden nauczyciel w moim życiu,
który mnie tak naprawdę wspierał i mówił, jak jestem cudownym człowiekiem. Było tych przedmiotów może z 10, a tylko jeden nauczyciel. 9 pozostałych, niestety, ale bardzo, bardzo czułam się źle traktowana przez nich, ale nie tylko ja, ale też ludzie wokół mnie. Więc kochani, zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie na to uwagę, czy warto wysyłać dzieci do szkół, w których ważniejsza jest instytucja, a nie człowiek, nie? Oceny, porównywanie, to też weźcie pod uwagę, bo ja uważam, że to jest wcale niepotrzebne. Nie ciśnijcie tych dzieci w szkołach, nie ciśnijcie ich do tych szkół, do tych egzaminów. Niech one wybiorą same czasem im szybciej to zrozumiecie, tym szybciej one zbudują w sobie autonomię i tą pewność siebie, nie? Kim one są. Bo niestety w moim życiu i myślę moich rówieśników wiele zostało właśnie zatrutych dobrych rzeczy, zamrożonych w nas. Bo niestety tak nas traktowano, a nie inaczej. No dobrze, to już jest na inny temat, kochani, ale ta rana odrzucenia, zwróćcie na to uwagę. To jest moja interpretacja i to, jak to widzę. Ona się niesie, ta rana wciąż przez nasze życie i ona co chwilę wychodzi poprzez chęć sukcesu, posiadania wielkich pieniędzy, ciągłego konsumpcjonizmu, zajadania, stresu, ciągle pracujemy, jesteśmy pracocholikami często, głodni właśnie poklepywania po plecach, nie? Świetnie to zrobiłeś. A to jest rana odrzucenia. To wywoływanie, jeśli wywołujesz ciągle konflikty, to jest też rana odrzucenia. Jeśli ty ciągle chcesz uwagi na siebie, to jest rana odrzucenia. Jeśli masz silne emocje, z którymi sobie nie radzisz, to jest rana odrzucenia. Krzyczy twoje serce, usłysz mnie. Nie pozwolę, żebyś więcej mnie tak traktował, tylko to robi krzykiem, emocjami, bo tak kiedyś mógł tylko interpretować się, mógł wyrażać się i mógł mówić, że czegoś chce. Trzeba to przerwać i trzeba to wreszcie poukładać w sobie i zadbać o siebie, nie? Jeśli masz takiego partnera, to idźcie razem na terapię, nie? Przekonaj go do tego, bo twoje życie się zmieni, jego życie się zmieni na lepsze, jeśli chcecie być dalej w relacji, nie? A jeśli macie dzieci, to jeśli widzisz to i już twoje dziecko jest na jakimś etapie, wiesz, że czegoś mu zabrakło, to wspieraj go w tym, nie? Puść go na jakąś terapię, niech on idzie, niech go ktoś wesprze, kto odbuduje w nim to. A jeśli umiesz ty to sam zrobić, sama to też to zrób. Z tym, kochani, tego jest bardzo dużo. Przyjrzyjcie się temu. Ja bym mogła opowiadać i opowiadać, ale może na ten temat już skończę. Rana odrzucenia to jest tak naprawdę temat, którym możemy się zaopiekować, aby mieć fajne i relacje, i życie, i spokój w sercu, i wyrażać się światu, robić to, co kochamy, żyć pełnią życia, pełnią szczęścia, czuć się pełnym wewnątrz, głęboko pełnym. Tyle, kochani. Jeśli potrzebujesz wsparcia, takiego mentalnego, wsparcia, poukładania twoich różnych spraw, to robię sesje online, a także konsultacje. Jeśli potrzebujesz, proszę, napisz do mnie, znajdziesz mnie na Instagramie, znajdziesz mnie na Facebooku, pisz śmiało, zapraszam serdecznie i subskrybujcie mój kanał, no i zapraszam.